Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a 2 razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Panie dziekanie, widzimy się w krótkim okresie czasu po raz drugi. Pierwszy raz na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzisiaj na terenie Uniwersytetu WSB Merito w trakcie konferencji o współczesnych problemach detektywistyki. Tak, to już 4. konferencja i bardzo się cieszę, że kolejne środowisko, tym razem środowisko detektywów, wybrało sobie WSB Merito w Chorzowie jako miejsce swoich regularnych spotkań. Fascynująca konferencja odgrywa 2 role. Po pierwsze, ludzie dzielą się wiedzą prawną, techniczną, operacyjną. Po drugie, się integrują. Jak to zwykle w kuluarach, wymieniają się bardzo praktycznymi informacjami, ciekawostkami. Na poprzedniej edycji konferencji latali dronami, pokazują fantastyczne narzędzia przydatne w pracy detektywa. Ale opowiadają też niezwykłe historie. Dzisiaj na przykład usłyszałem coś, czemu przez 10 lat podlegałem, a właściwie nie wiedziałem, że podlega. Jeden z naszych wykładowców opowiadał o ochronie pracowników w podróży. Okazało się, że jako adiunkt amerykańskiego uniwersytetu dokładnie przez te procedury, o których kolega opowiadał, przechodziłem i dzisiaj dopiero sobie to uświadomiłem. Panie dziekanie, ale całkowicie poważnie wracając do tematów. Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie mocno związany z tematami bezpieczeństwa, bo wspomniany też kongres, przecież to był m.in. i panel obronny. Dzisiaj ta kwestia detektywistyki. Kładziemy nacisk na pewnego rodzaju praktyczność, tak nawet nie pewnego, a praktyczność. Jak Pan wspomniał, środowiska różne się pojawiają się także studenci. Oni też nie do końca zawsze wiedzą, co tak naprawdę, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Takie wydarzenia też mogą w tym pomóc, widząc, że branża ochrony czy branża detektywistyki, które, umówmy się, bardzo często są w uproszczony sposób odbierane, jednak mają ten swój top level też poziom, taki usług trochę premium, niekoniecznie tanich, ale podążają za rozwojem technologicznym, za całą tą rzeczywistością, która biegnie wybitnie szybko w ostatnim czasie. Dokładnie tak. I ważne jest to, że w trakcie dzisiejszej konferencji i wszystkich innych tego typu konferencji nasi studenci, którzy są obecni na sali, mogą nie tylko słuchać o tych problemach, nie tylko chłonąć praktyczne informacje, ale widzieć naszych wykładowców w akcji. Czyli mają gwarancję, że ci ludzie albo już ich uczą, albo za chwilę będą ich uczyć. Widzą, kto tu pracuje, widzą, że są to eksperci z aktualną wiedzą, którą na co dzień weryfikują w praktyce. Więc dla nas jest to też bardzo dobre narzędzie promocyjne. Kierunki, jak to na uniwersytecie, bardzo różne. Uniwersytet tak naprawdę kiedyś to była Wyższa Szkoła Bankowa. Też można by powiedzieć, że w pewnym skojarzeniu sprofilowana dość wąsko. Dzisiaj wygląda to już zdecydowanie inaczej i to bezpieczeństwo coraz większą rolę odgrywa. Kiedyś to bezpieczeństwo było traktowane też trochę po macoszemu. W różnych miejscach różnie ludzie do tego podchodzili. Dzisiaj sytuacje zagrożeń, bo to jest nie tylko wojna w Ukrainie, ale i sytuacja covidowa i też niestabilność tak naprawdę finansowa w ostatnich latach, która miała miejsce. Dzisiaj to pokazuje, że ten kierunek jest bardzo ważny i coraz więcej osób jest zainteresowanych tego typu kierunkami, tak jak u nas chociażby bezpieczeństwo narodowe. Jak najbardziej tak. I druga sprawa. Elementy bezpieczeństwa staramy się popularyzować także na innych kierunkach. Czy to administracyjnych, czy związanych z zarządzaniem, czy związanych z bankowością. Bo przecież temat cyberbezpieczeństwa dotyczy praktycznie wszystkich. Trudno sobie chyba dzisiaj wyobrazić, aby uczelnia, która właśnie ten element praktyczny chce wprowadzać, aby nie uczestniczyła w tego typu wydarzeniach, nie angażowała się w ogóle w ten branżowy świat, tak to nazwijmy. My sobie przyjęliśmy jako takie hasło reklamowe miejsce spotkań praktyków. To nie może być puste hasło i nie jest. I jak wspomniałem, kolejne środowiska najwyraźniej z jakichś powodów dobrze się u nas czują, co mnie bardzo cieszy. Ostatnio widziałem, pan dziekan pojawił się również w Urzędzie Miasta Chorzów, więc też odgrywa bardzo ważną rolę. To nie są kwestie tylko bezpośrednio związane tak z bezpieczeństwem, ale też w pewien sposób poboczny,
ale one też są bardzo ważne. Tak, nowy prezydent Chorzowa już oczywiście urzęduje, ale nadal nowy. Szymon Michałek powołał Radę Biznesu przy prezydencie, nazywa się to Chorzowska Rada Biznesu. No i jako dziekan uniwersytetu, który zrzesza 10 tysięcy studentów, jak najbardziej zostałem zaproszony do udziału w tejże radzie, co z przyjemnością przyjąłem. Chcemy czy nie, na pewno ten kierunek bezpieczeństwa narodowego będzie się rozwijał, administracji, prawa w biznesie i tym podobne. Wydaje się panu dziekanowi będą odgrywać coraz większą rolę, czy to też będzie trochę ewaluować zależnie od tego, jak sytuacja będzie na świecie wyglądała? Ewoluować będzie to, czego i jak na tych kierunkach uczymy. Bo nazwa kierunku, jego program, ta część formalna, to tylko jedno. Tak naprawdę czego tam się uczy, to się musi zmieniać i dlatego każdy kierunek u nas objęty jest tak zwanym partnerstwem biznesowym czy programem partnerstwa biznesowego. To znaczy, że instytucje, firmy mają wpływ na to, czego i jak uczymy, bo to jest najważniejsze. I to się musi zmieniać, to musi być praktyczne, to musi nawet czasami trochę wyprzedzać rzeczywistość. Ostatni chyba taki element. Sztuczna inteligencja. Również tutaj pewnego rodzaju uproszczenia zazwyczaj idą, jeśli chodzi właśnie o szkolnictwo wyższe, tak? Bo z góry się zakłada, że to będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie przez studentów, niekoniecznie w uczciwy sposób. Ale abstrahując całkowicie od tego wątku, sztuczna inteligencja jakie szanse tak naprawdę daje uczelniom, jakie szanse daje w połączeniu właśnie tego świata uczelnianego, teoretycznego z praktyką, jeśli chodzi znowu o bezpieczeństwo? Daje szanse takie jak każde globalne narzędzie. Podobnie kiedyś pojawił się internet. No i co? Ktoś próbował korzystania z internetu zakazać? Jak najbardziej nie. Ujarzmiliśmy to narzędzie i wprzęgliśmy je w naszą codzienną działalność. Tak samo będzie ze sztuczną inteligencją, będzie wspierać wszystkich, jeśli będzie rozsądnie używana. Więc nie narzekajmy, nie marudźmy, po prostu dostosowujmy się i wykorzystajmy to narzędzie. To jest jedyna słuszna droga. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Andrzeju, szanowny, jesteś organizatorem dzisiejszej konferencji. Nie po raz pierwszy. Rozwija się ona, co ważne i co cieszy. Coraz więcej uczestników i przede wszystkim coraz więcej uczestników zaangażowanych, którzy wiedzą, po co tu przychodzą i czego chcą. W którą stronę tak naprawdę jako branża chcielibyście pójść? Bo to przecież również we waszym własnym interesie jest to, aby w pewien sposób kreować to swoje środowisko. Zdecydowanie tak. To był pomysł, który zrodził się u mnie, jak zostałem zaproszony do Polskiej Federacji Detektywów, żeby pokazać się na zewnątrz, a nie tylko indywidualnie pracować sobie z klientem, bo w ten sposób nie da się w zasadzie nic osiągnąć. Nie będziemy partnerem dla choćby strony rządowej, dla legislacji, dla innych kwestii. Czyli też o lobby byś tak naprawdę tutaj myślisz, tak? To między innymi pokazanie, odczarowanie detektywa i zawodu detektywa, ponieważ ten medialny przekaz, który się stworzył x lat, no to on jest tylko zmieniający rzeczywistość, jakby wirtualna rzeczywistość, która zupełnie do rzeczywistości nie przystaje, dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie jeszcze przed pandemią, bo pierwsza konferencja to był chyba 2019 rok. Udało się wtedy zebrać chyba z 80 ludzi. Ciekawych wtedy była międzynarodowa, bo byli detektywi i z Niemiec, Markus Palm, jak również Massimo Riccardo z Włoch. I to było wydarzenie takie bardzo ciekawe i jednocześnie pokazanie najstarszych detektywów, którzy tworzyli branżę detektywistyczną, bo był i Janusz Stępień z Kalisza i Jurek Partyła, nieżyjący już na świętej pamięci Geniu Kazienko jako sekretarz Polskiej Federacji Detektywów. I to był główny zamysł, żeby raz pokazać, żeby zaprosić między innymi stronę rządową. Ja myślę, że ta przysłowiowa kropla drąży skałę i za może rok, może za 2 strona rządowa zacznie dostrzegać potrzeby środowiska detektywistycznego. Stąd już 4. konferencja i tak jak słusznie zauważyłeś, że jest trochę więcej ludzi. To nie jest jeszcze to, co jest moim marzeniem. Dlatego między innymi apel o konsolidację środowiska i to jest chyba główny zamysł. Myślę, że to da się zrobić, jak rozmawiam z kolegami z PSLD, którego byliśmy tak samo członkami. Tworzyliśmy w zasadzie PSLD kiedyś.
to oni są jak najbardziej za. Zobaczymy, jak to się przełoży, bo rok czas od deklaracji na trzeciej konferencji jeszcze nie ziścił się, natomiast no dzisiaj zaproponowałem tak wstępnie, myślę, że na tym panelu dyskusyjnym zamykającym konferencję zaapeluję, aby powstała zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych Polska Izba Detektywów, detektywistyczna, nieistotne jak ona będzie się nazywała, najistotniejsze, żeby udało się zebrać 100 firm, bo tyle wystarczy zgodnie z ustawą, aby stworzyć izbę, żeby później wejść do Krajowej Izby Gospodarczej, bo wtedy już będziemy mieć przełożenie na w zasadzie konsultacje prawne, konsultacje społeczne w zakresie jakichś tam prac legislacyjnych, no i przede wszystkim będziemy mogli sami proponować jakieś rozwiązania. Natomiast wszelkie próby tworzenia tego na zasadzie nieformalnych grup, oczywiście one są bardzo fajne, one konsolidują, natomiast nie zmienia to w żaden sposób sytuacji prawnej. Czyli mamy dwa elementy. Konsolidacja jako podstawa tak naprawdę wszelkich działań, a pewnego rodzaju następstwo, dotarcie z argumentami, jak to ładnie nazwałeś, oczekiwaniami środowiska względem tego słynnego ustawodawcy. No niestety, ustawodawca, wiemy jaka ta ustawa jest, gdzie w jednej ustawie jest jedno prawo, tak de facto, które nie jest żadnym prawem, możliwość zbierania bez zgody osób jakichś informacji a z drugiej strony 52 obowiązki. W związku z tym, oczywiście poza innymi wynikającymi nie tylko z ustawy o usługach detektywistycznych, ale detektyw to przedsiębiorca, który ma wpis do rejestru działalności regulowanej, to oczywiście i prawo skarbowe, podatek 1, 2, 3, środki trwałe, etc., ludzie i tak dalej. W związku z tym no, trzeba zadbać o interes tego środowiska i firm. Czasem mam wrażenie niestety, że chyba niektórym zbytnio nie zależy na tym, żeby zmieniać ten stan, że tak się pięknie urządzili w tej przysłowiowych 4 literach, że nie zależy nikomu, żeby to zmieniać. Może to jest moje błędne przeświadczenie, ale niestety takie wewnętrzne mam przekonanie. I to jest główna jakby myśl przewodnia, żeby to zmieniać. Wyjdę pewnie trochę na lobbystę tego pomysłu, ale dzięki stworzeniu chociażby izby będziecie mieli też wpływ na pozytywne i właściwe działanie członków, tak? No bo izba w pewien sposób może ich dyscyplinować. No to tak naprawdę jest bardzo duży argument ku temu, żeby to powstało. Oczywiście, no pewnie nie wszystkim to będzie pasowało, bo tak jak mówisz, no ale zawsze będą, no w każdym środowisku gdzieś, nie chcę powiedzieć, że czarne owce, ale ci, którym na tym zależeć nie będzie, a prawda jest taka, że w sumie no w samej górze też powinno na tym zależeć, abyście sami, brzydko mówiąc, jako środowisko się w pewien sposób przy okazji uporządkowali. W zasadzie to już tworząc PSLD kiedyś, nie ja, inni, którzy to tworzyli, ale no, działające u nas, czyli wspomnieć tu należy choćby prezesa byłego doktora Wieśka Modrakowskiego, który był orędownikiem tworzenia struktur typu sąd dyscyplinarny, typu etyczne zasady pracy detektywa, czego nie ma zupełnie jakby w środowisku innym. Jest kodeks etyki zawodowej. No, etyka to coś bardzo miękkiego. Ustawa reguluje kwestie prawne, odpowiedzialności, praworządność, etc. Od niedawna ustawa o ochronie danych osobowych, no, informacje niejawne, które są w programie szkolenia detektywa, to jest pewien, nie wiem komu potrzebny wrzutka, przepraszam, chociaż może i wrzut też, bo środowisko detektywów zupełnie nie korzysta z tej ustawy i może detektyw korporacyjny w niektórych sytuacjach, no ja się spotkałem, gdzie realizując zadania w SIZW-ie jest wymóg, aby na przykład detektyw czy firma, która się podejmuje jakiegoś określonego działania, spełniała warunek i miała, nie wiem, detektywa, który ma poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, a firma, którą reprezentuje, miała poświadczenie przemysłowe. Są takie sytuacje.
zwłaszcza w sektorze państwowym, ale i prywatnym, gdzie jest szczególne, nie wiem, podwójne zastosowanie niektórych surowców, etc., to tam zdecydowanie tak. No i wtedy dobrze, natomiast jest, no jeśli sam proces szkolenia, to ta ustawa moim zdaniem i ograniczenia, tak przeszliśmy trochę do procesu szkolenia kandydatów na detektywów, to pewnie minister Gowin, który stworzył tą ustawę deregulacyjną, w 2013 roku nie do końca wziął argumenty, które myśmy wtedy jeszcze jako PZLD przedstawiało, było opracowane stanowisko, niestety nie zostało wzięte pod uwagę w żaden sposób. No i mamy tego konsekwencję, że z jednej strony kiedyś kandydaci jechali do Warszawy i na 20 zdawał jeden albo nikt, a później uwolnienie, deregulacja spowodowała, że wcześniej trzeba było znać wszystkie ustawy o służbach, też nie wiadomo po co potrzebne, ale tak było, a teraz z kolei 3 ustawy, bo to jest ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, no i ustawa o usługach detektywistycznych. I to jest cały program szkolenia detektywa. No to wiemy, kto później wychodzi. Ja Argument był taki, przypomnę, że rynek sam to ureguluje, tak? Bo to nie tyczyło tylko tego, ale muszę mocno podkreślić to, o czym przed chwilą mówiłeś, że tak naprawdę w interesie nas wszystkich, również tych, którzy w tej branży wcale nie funkcjonują, jest to, aby było właśnie dobre prawo. No właśnie między innymi dlatego, że przecież sami możemy, tutaj bardzo duży kolokwializm, możemy paść ofiarą pracy detektywa. Jeżeli on to będzie robił w sposób właściwy, no to o swoje prawa nie musimy się martwić, ale jeżeli będzie szedł po przysłowiowej bandzie, no to wątpliwości pewnie jest niemało. Zdecydowanie tych telefonów, informacji, maili od niezadowolonych klientów usług detektywistycznych sam odbieram dużo. Czasem ludzie potrzebują porady, oceny na przykład detektywa, czego się oczywiście nie podejmuje. Czasem jesteśmy proszeni, żeby występować w roli biegłego na przykład, chociaż ja nie jestem biegłym sądowym z zakresu detektywistyki, nie chcę nim być zupełnie z oczywistych względów. Jestem z zakresu obszaru bezpieczeństwa szeroko rozumianego i audytów bezpieczeństwa fizycznego, ochrony osób i wtedy zdecydowanie łatwiej jest mi występować i jestem bezstronny niejako dla środowiska. Natomiast jak miałbym w niektórych sytuacjach oceniać pracę innych, gdzie balansowanie po tej cienkiej linii jest tak delikatne, że w zasadzie no dzisiaj każde zlecenie jest obarczone ryzykiem i detektyw powinien analizować to ryzyko i bardzo mocno. Natomiast czy niektórzy analizują? Boję się, że niestety nie. No i przyjmują różnego rodzaju zlecenia. Czasem pewnie jest to, no myślę, że i element patologiczny, ale to już nie mnie oceniać. Niech sobie każdy ewentualnie spojrzy w lustro, walnie się w piersi i odpowie sobie na pytanie: jestem przestępcą, czy nie jestem przestępcą? Chociaż nawiązałem nieopatrznie i niechcąco do słów mecenasa, chociaż mówię to zawsze swoim kursantom: jeżeli chcecie zostać detektywem, to po tej cienkiej linii łączącej tutaj te dwa gumoleum będziecie niestety balansować. I cały czas ta tyczka będzie was ciągnęła w tą drugą stronę, stanie się beneficjentem prokuratury, niestety. Każdego tak naprawdę na koniec rozmowy o to pytam. Szanse i zagrożenia dla branży na najbliższą przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i coraz szybszego tak naprawdę rozwoju. Szanse oczywiście są. Ja widzę rozwój detektywistyki tej korporacyjnej, biznesowej. Zawsze byłem orędownikiem tego obszaru i widzę i dostrzegam te możliwości. Sam przez pryzmat własnych doświadczeń, ale i oczekiwań klientów z zakresu obszaru prywatnego biznesu, ale i nie tylko prywatnego biznesu. Coraz częściej chcą usług detektywa. Nieistotne, czy on się będzie nazywał detektyw, czy będzie się nazywał bezpiecznik, czy będzie się nazywał menadżer do spraw bezpieczeństwa. Ten obszar dotyczący wielu zagrożeń, teraz mamy kilka dyrektyw, dotyczy Unii Europejskiej oczywiście, które wymuszają na nas ten obowiązek i to traktuję jako szansę.
zagrożenie? No zagrożenia związane z legislacją, brakiem prawa i tutaj musimy, w zasadzie tych ryzyk jest mnóstwo, bo będziemy mówić o ryzyku samego bezpieczeństwa osobistego detektywa. Nigdy nie wiadomo, z kim podejmuje umowę i wydaje się, co prawda możemy go wylegitymować, nawet ustawa mówi, że możemy wylegitymować potencjalnego zleceniodawcę, ale jak to zrobić? W zasadzie niemożliwe i śmiem twierdzić, że nikt tego nie robi, bo cieszy się, że klient podpisuje umowę, no i robi co robi. To zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwo regulacyjne, czyli kwestia utraty uprawnień, cofnięcia, stania się niestety beneficjentem prokuratury policji. Bardzo często to ryzyko jest mocne. No, rozwój technologii powoduje to, że myślę, że to będzie z jednej strony szansa, z drugiej strony ryzyko. Na przykład niektórzy, którzy dzisiaj realizują zadania związane z białym wywiadem, z OSINT-em, to wydaje mi się, że za niedługo sztuczna inteligencja wywróci ten trend i to ona będzie robiła. Oczywiście człowiek nie jest w stanie, sama sztuczna inteligencja tego nie zrobi, to dalej jest człowiek, ale tu widzę też ryzyka w tym zakresie. To tak krótko, ad hoc wydaje mi się, że to nas czeka, a szanse, rozwój, jeszcze raz rozwój, bo tego jest coraz więcej. Sam się, mówiąc kolokwialnie, nie wyrabiam, jeśli chodzi o realizację zadań. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki śliczne. Marcin, bardzo często niestety, o czym powtarzam to praktycznie w każdej rozmowie z naszymi rozmówcami, świat ochrony, branża security, branża detektywistyczna jest kojarzona w bardzo uproszczonym obrazie. A to nie są tylko te najtańsze usługi, bardzo często niestety, ale trzeba to wprost powiedzieć, za najniższą krajową, tylko bardzo mocno wyspecjalizowane. Tak i w ochronie, tak jak i w detektywistyce. Nie wiem, czy można Cię formalnie kwalifikować jako osobę, którą można by nazwać detektywem, bo chyba to nie to, ale jakbyś mógł powiedzieć jako właśnie security manager, jako osoba będąca tak naprawdę bardzo często doradcą zarządów w bardzo dużych podmiotach, czym taka osoba się zajmuje? Bo w podcaście Na Celowniku bardzo często rozmawiamy z byłymi funkcjonariuszami, z byłymi mundurowymi, po to, aby wskazać osobom, które są jeszcze w służbie, jaką drogą można pójść i jak się przede wszystkim do tej drogi przygotować. Jakbyś mógł powiedzieć właśnie, jak ta Twoja praca wygląda i czy ewentualnie właśnie już z wyprzedzeniem ktoś może pewne kroki przygotowywać do tej, jak to często jest nazywane, drugiej kariery. Zdecydowanie tak, zdecydowanie może to być druga kariera, może to być też pierwsza kariera. Niekoniecznie była służba będzie dobrym fundamentem. Nie zawsze, ale to jest kwestia, sprawa jest bardzo prosta, trudno oczekiwać od policjanta, który był na przykład całe życie w drogówce, że będzie znał się na zabezpieczeniach technicznych obiektów, tak? Natomiast niewątpliwie część kariery dochodzeniowej, czy gdzieś doświadczenia dochodzeniowe będą miały tutaj wzięcie w branży security. I tak jak powiedziałeś, to nie jest ta standardowa ocena, że jak security to ochrona. Tak, ale bardziej bezpieczeństwo w takim bardzo, bardzo szerokim zakresie. Dlatego, że ochrona to, czy te przysłowiowe agencje ochrony, czy pracownicy ochrony przysłowiowi, którzy, jak słusznie zauważyłeś, pracują za najniższą krajową, czasami może i nawet poniżej. Przysłowiowy pan Henio z orzeczeniem, który siedzi gdzieś na jakiejś cieciówce, to przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, jest pracownik ochrony tylko z nazwy i to wynikającej chyba z błędu ustawodawcy przy tworzeniu ustawy o ochronie osób i mienia. Likwidacja licencji jako takich też niestety miała negatywny wpływ. Trudno było uwalniać zawód, który właściwie już był wolny, bo można pracować bez licencji. Zawsze można było. Natomiast rola security managera to jest zdecydowanie rola przyszłościowa, również, a może nawet przede wszystkim w Polsce, dlatego że zachodnie przedsiębiorstwa zdecydowanie
wiedzą, czym to się je i że potrzebują mieć osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Wyprzedziłeś troszeczkę moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy bardzo jako Polska wyglądamy inaczej względem Europy, względem Zachodu szeroko pojmowanego, bo posiadasz doświadczenie tak naprawdę z największych i z najpierwszych firm na rynku, jakie były, więc wiesz, jak to wygląda. Zresztą Twój obszar odpowiedzialności też się rozciąga bardzo daleko i szerzej niż tylko Europa, tak? Zdecydowanie tak. W swojej roli jestem akurat, w obecnej pracy jestem security managerem odpowiedzialnym za region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Oczywiście ten regionalny podział, choć jest to taki najczęstszy, to ten regionalny podział również zależy od przedsiębiorstwa i od tego, jak sobie firma postanowi te regiony podzielić. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce, no myślę, że jesteśmy trochę jeszcze do tyłu za firmami zachodnimi, a na pewno już za Stanami Zjednoczonymi, gdzie Amerykanie są przyzwyczajeni do usług security managerów, do usług doradców do spraw bezpieczeństwa i to poczynając od najmniejszych firm przez również osoby prywatne. U nas wychodzi się z założenia, że jeżeli zatrudniam czy wynajmuję agencję ochrony, to jestem chroniony i to wszystko i wystarczy, bo oni się znają. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, z dużą sympatią do wielu agencji ochrony działających w Polsce powiem, że nie. Część z nich może na poziomie menedżerskim owszem, ale na poziomie już szeregowego pracownika bywa z tym bardzo, bardzo różnie. To niestety wynika z tego również, jak są opłacane usługi agencji ochrony. Mam takie powiedzenie, że firmy w Polsce udają, że płacą, a te agencje ochrony udają, że chronią. I tak to mniej więcej działa. A dobrze, a jeżeli miałbym zapytać o takie coś, że pracujesz w firmie tak naprawdę nie polskiej, czy na tyle się to zmienia, że niestety tylko te zachodnie firmy, które wchodzą na rynek polski, to zatrudniają takich menedżerów bądź doradców jak ty, czy te polskie też już powoli, no nie chcę powiedzieć, że idą po rozum do głowy, ale przyjmują ten zachodni, ale jednak pozytywny model? Zaczynają się firmy powoli budzić w tej kwestii. Zaczynają się budzić nawet właśnie z tego poziomu wynajmowania agencji ochrony, ponieważ zaczynają oczekiwać coraz więcej od agencji ochrony i te agencje ochrony siłą rzeczy zaczynają się profesjonalizować i super. Mam do czynienia z kilkoma, miałem w swojej karierze, ale też i obecnie do czynienia z kilkoma agencjami ochrony. Jedną taką globalną, drugą tutaj krajową i mogę powiedzieć, że w przypadku obydwu firm ta współpraca wygląda nieźle. Rzeczywiście wiedzą, już profesjonalizują się. Ta zachodnia firma ze względu na to, że pochodzi z zachodu, jest jedną z największych firm na świecie. Oni doskonale wiedzą, jak to powinno wyglądać. Rzeczywiście oferują audyty, przygotowanie całej swojej usługi. Pomalutku firmy krajowe zaczynają się budzić, mówimy o firmach prywatnych, ponieważ firmy państwowe, szczególnie te strategiczne, one mają swoje piony bezpieczeństwa. Niestety, tak jak i służby przez ostatnie lata były obsadzane, te piony bezpieczeństwa były obsadzane przez osoby często z klucza politycznego, nie zawsze z klucza, nazwijmy to, profesjonalnego, bo jest absolutnie zrozumiałym, że nie wiem, na lotnisku w pionie bezpieczeństwa będzie się znajdował ktoś na przykład z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to absolutnie zrozumiała sprawa i wszystko w porządku. Gorzej jest, jeżeli ktoś znajduje się tam z nadania politycznego, nie daj Bóg jeszcze z formacji, która jest uważana za upolitycznioną. Tak? Mówimy o różnych trzyliterowych agencjach, wiemy o co chodzi. Natomiast faktem jest, że prywatne firmy zaczynają się budzić, zaczynają zatrudniać już swoich specjalistów. Ja niezmiennie żałuję, że nie pojawiło się u nas jeszcze taka praca, taka działalność jak właśnie doradca bezpieczeństwa, bo to pozwoliłoby prywatnym firmom wydać mniej przy mniej więcej takim samym poziomie usługi, traktując, tak mówiąc najprościej, tego security managera jak BHP-owca, który będzie obsługiwał kilka przedsiębiorstw, od każdego kasując, mówiąc brzydko, niewielką fakturę, a jednocześnie będzie pracował dla nich, a nie tak jak agencja ochrony przede wszystkim dla siebie, bo niestety agencje ochrony są biznesami, one muszą przynosić zyski. W związku z tym istnieje ryzyko, że nie zawsze będą działały w naszym jako przedsiębiorcy interesie. I w podcaście, i w ogóle w działalności tej, powiedzmy, publicystyczno-medialnej
duży nacisk też kładziemy, rozmawiając między innymi o służbach specjalnych i w ogóle o profesjonalizacji kwestii związanych z bezpieczeństwem. No, chcemy czy nie, musimy rozmawiać o przyszłości. Tak? Służby specjalne zresztą mają jeden ze swoich takich właśnie może nie wyznaczników, ale to je charakteryzuje, że muszą się z jednej strony dostosowywać, z drugiej też przewidywać, co się wydarzy. Tak? To jakbyś teraz miał spojrzeć na rozwój technologiczny, na to, jak wszystko tak naprawdę pędzi w ostatnim okresie, to właśnie, czy to ma dwa znaczenia, czy nie. Bo z jednej strony daje Ci pewne narzędzia do pracy, ale z drugiej te same narzędzia może wykorzystać ktoś w tych złych celach, których Ty będziesz musiał przeciwdziałać i jeżeli nie nadążysz, no to nie pomożesz. Jak to wygląda według Ciebie? No zdecydowanie ta technologia idzie do przodu bardzo i ja przez te 20 kilka lat swojej kariery w tej branży doskonale pamiętam, jak wyglądało to kiedyś pod względem techniki, jak to wygląda w tej chwili. Oczywiście niezaprzeczalnie masz rację, że trzeba być zawsze ten krok do przodu, tak jak i ten złoczyńca próbuje być krok do przodu. Tutaj akurat jako Polska się wstydzić nie musimy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o technologie, które są wykorzystywane w tej branży, jesteśmy na poziomie zachodnim. Tutaj w ogóle nie ma jak gdyby z tym żadnego problemu. To znowu oczywiście wszystko rozbije się o kwestię płatności. Jeżeli pracodawca czy zleceniodawca chce być porządnie zabezpieczony i zdaje sobie sprawę z tego, że to bezpieczeństwo to jest ważna kwestia, to zgodzi się na to, żeby zakupić technologię, żeby wykorzystać odpowiednie standardy itd. Problemem, wydaje mi się, że to jest problem, który w ogóle funkcjonuje w całym kraju. Nie tylko w kwestii przedsiębiorców. W Polsce brakuje czegoś takiego jak świadomość bezpieczeństwa. My nie zdajemy sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń, z potencjalnego ryzyka, już nie mówiąc o wojnie przy granicy, nie mówiąc choć należy o tym w sumie wspomnieć, o ryzyku sabotaży, z którymi mieliśmy do czynienia już, to się tyczy nie tylko to w tej chwili w większości dotknęło przedsiębiorców prywatnych, tak? Akty sabotażu, bo one teoretycznie rzecz biorąc są najłatwiejsze, właśnie ze względu na niski poziom zabezpieczeń. Problemem nie jest nawet to, że świat pędzi do przodu, problemem jest to, że przedsiębiorstwa, zarówno te zajmujące się branżą bezpieczeństwa, jak i te, które korzystają z ich usług, powinny zatrudniać wyspecjalizowaną kadrę. Nie sztuką jest kupić super sprzęt, sztuką będzie posadzić za nią odpowiednio kompetentnego człowieka, który siądzie przy tych monitorach czy przy komputerze i będzie umiał go obsłużyć. Z tym miewamy jeszcze problem jako kraj. Natomiast jeśli chodzi o dostępność techniki, jesteśmy na poziomie zachodnim, zdecydowanie. Wywołałeś trochę temat na samo zakończenie. Jesteśmy w murach uczelnianych, uniwersyteckich. Czy to jest dobre miejsce właśnie na przygotowywanie przyszłych, podkreślam, kadr, takich, czy na Twoim poziomie, żeby nie tylko przez świadomość, która jest bardzo ważna i bardzo się cieszę, że o tym mówisz, ale żeby właśnie wstępne przygotowanie tak naprawdę takich osób, które będą świadomie również, nie mylmy tutaj tych dwóch pojęć, ale świadomie wybierać to co będą chciały robić. No też jesteś wykładowcą akademickim. Bezdyskusyjnie nie ma praktycznie na dzień dzisiejszy nigdzie kierunku czy specjalności na studiach, która przygotowywałaby do zawodu security managera, tak? Mówiąc najszerzej, bo tak jak mówię, oczywiście to nazewnictwo jest zależne od przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj o to, że może problemem jest to, że wielu młodych ludzi też do końca nie wie, że można pójść w ten kierunek, nazwijmy go prywatny czy cywilny. Każdy student bezpieczeństwa narodowego marzy o tym, że będzie komandosem albo agentem specjalnym, a nie zastanawia się nad tym, że może taką bardzo podobną pracę wykonywać w sektorze cywilnym, w sektorze bardzo interesującą i pasjonującą. Interesującą, pasjonującą i myślę, że zdecydowanie lepiej płatną niż sektor państwowy. Tego studenci rzeczywiście nie wiedzą. Ja się spotykałem parokrotnie w trakcie swoich wykładów, kiedy rozmawialiśmy ze studentami na ten temat. Rzeczywiście tylko kilka osób przyszło po zajęciach i pytało mnie, no dobrze, a jak to zrobić? Trzeba się uczyć, tak? Natomiast fakt, że uczelnie jeszcze jak gdyby nie doszły do tego miejsca. Druga sprawa jest taka, że
zapotrzebowanie na rynku to jest specyficzna branża i trzeba po pierwsze uświadomić sobie, że właśnie niekoniecznie zaplecze służb będzie pomocne, bo oprócz jakiegoś backgroundu takiego merytorycznego też za sobą ten człowiek po służbach niesie dużo obciążeń i dużo przyzwyczajeń, które niekoniecznie będą dobre w branży prywatnej, nie? To jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest też taka, że tak jak wspomniałeś, ludzie nie do końca jeszcze o tym wiedzą, że jest taka możliwość, a ten rynek się otwiera. I mówiąc brzydko, im gorzej się dzieje wokoło, tym większe zapotrzebowanie będzie na takich ludzi jak my. Nie? Bo tym bardziej sobie przedsiębiorstwa zaczną uświadamiać, że o kurczę, tutaj może mi ktoś wejść, tu może mi ktoś coś podpalić, tutaj będzie mi ktoś latał dronem, a ja mam prototypy i tak dalej, i tak dalej. I to jest na pewno przyszłościowa branża i na pewno warta tego, żeby się pojawiła gdzieś jako specjalność na uczelni. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Markus, jesteś kolejnym rozmówcą na konferencji o współczesnych wyzwaniach detektywistyki i oczywiście tutaj można rozmawiać o tych trochę niższych lotach usług, o tych trochę bardziej zaawansowanych, skomplikowanych, o specjalizacji detektywów, ale co ważne, twoją bazą tak naprawdę pracy są Niemcy. Oczywiście usługi swoje świadczysz na terenie nie tylko Niemiec, ale i całej Europy, a także i poza Europą. Czy dzisiaj tak naprawdę jest to jakieś wielkie wyzwanie, żeby być właśnie detektywem o międzynarodowym charakterze? Tak, to jest bardzo istotne. Żyjemy w takich czasach, gdzie cały świat jest coraz bardziej połączony, bardzo blisko siebie i jest to, myślę, dla każdego normalnego kolegi też, który pracuje na przykład na terenie Niemiec, tak samo wyzwanie, gdzie klient dzwoni i ma problem zagraniczny. A czy tak naprawdę, jakie są właściwie największe problemy? To są kwestie różnic prawnych w poszczególnych państwach leżących nawet w ramach Unii Europejskiej, czy tak naprawdę problemy największe leżą gdzieś indziej? Standardowy problem to jest, myślę, typowa zdrada, tak? To jest, jak teraz patrzymy na Polskę, tutaj na działania detektywów tutaj w kraju, jest tak, że dużo Polaków pracuje i żyje poza państwem, tak? Znaczy małżeństwa są rozdzielone, czy kobieta, czy mężczyzna, mąż czy żona żyją na przykład w Niemczech, w Austrii, w Holandii, tam pracują i tam się tworzy drugie życie i tak dalej i to jest, myślę, że to jest większa część tych usług, 60% może. Ale to są powody, tak? A dla Ciebie jako detektywa, czy Twoich pracowników, współpracowników, to problemem jest, kiedy tak naprawdę czy z paszportem, czy bez paszportu zmieniają państwo, w którym są i tutaj są problemy formalne też z wykonywaniem tego zawodu? W Niemczech nie. W Niemczech jest tak, że każdy może otworzyć biuro detektywistyczne, idzie do urzędu, nie wiem jak po polsku się nazywa teraz, przepraszam. No i to jest koszt 20-30 euro, otwiera normalnie działalność jako detektyw. Inaczej to wygląda w Austrii, Francji, Holandii i tak dalej. Czyli musicie to brać pod uwagę tak naprawdę, realizując sprawy, które powodują, że często zmieniacie miejsce wykonywania swoich czynności. Tak, ja sądzę, że ta sieć, którą tworzymy międzynarodowa jest bardzo istotna, bo tak z normalnych powodów jako detektyw, no jak to, no detektyw z Polski jedzie do Niemiec, tak? Dwóch detektywów jedzie na polskich platach i mają obserwować Polaka. No z całym szacunkiem, nie znają języka do końca, nie znają różnych rzeczy, okoliczności w Niemczech, no i na polskich platach za polskim obywatelem jechać, czy kobieta, no to nie jest profesjonalnie, tak? I dlatego to jest bardzo istotne. Czyli taka idea tak naprawdę była powstania też waszej grupy, aby miejscowy detektyw mógł prowadzić czynności i was wspomagać, tak aby dekonspiracji nie było prowadzonych działań przez was. Tak, to jest takie najlepszy standard. I to mogę jeszcze też, chciałem też jeszcze podkreślić, że to też działa w dwie strony, tak? Tak samo ta zdrada i to wszystko to jest jedna część. Druga część to jest, mamy jeszcze taką sytuację w Europie, że Polska się rozwija, jest państwem, powiem tak, produkcji, tak? Jest dużo niemieckich firm, gdzie siedziba jest w Niemczech, to znaczy firma matka siedzi w Niemczech, a w Polsce jest albo produkcja, dystrybucja i tak dalej. I tutaj to działa w drugi kierunku, tak? Że mamy bardzo dużo działań na terenie Polski, gdzie chodzi o kradzież w firmach, o sabotaż, o sprawy pracowników i tak dalej. Dlatego to jest też bardzo istotne,
żeby ta sieć działała, tak? I ja myślę, że to jest dla każdego dyrektywa w dzisiejszych czasach temat, po polsku jak się mówi, przepraszam bardzo, którego nie da się ominąć. Tak. Okej. Dziękuję. A powiedz mi taką rzecz, kiedy patrzymy na branżę detektywistyczną, trochę też jak branżę i ochrony, to często widzimy tych pracowników słabo opłacanych, słabo przygotowanych do zawodu, a to nie jest do końca prawda, tak? Bo chociażby tak jak w waszym przypadku, no mocno się specjalizujecie w swojej działalności, mocno wchodzicie i głębiej, ale węziej, ale jednak głębiej w pewne zagadnienia. Jak tutaj chcę zapytać też, no skoro mówimy właśnie o współczesnych zagadnieniach dotyczących detektywistyki, jak też technologia was w tym wszystkim wspomaga? Bo z tego co wiem, wykorzystujecie naprawdę sporo sprzętu i to, jak technologia idzie do przodu, bardzo wam pomaga. Tak, to jest bardzo istotne i bardzo pomaga. I jest to też taki, jednocześnie jest to taki plus i minus, tak? Bo technologia się tak szybko rozwija, że bardzo ciężko jest nadążyć na tym, tak? Dlatego jesteśmy uzależnieni od specjalistów. To znaczy w dzisiejszych czasach jako firma detektywistyczna ma się dużo kontaktów i dużo specjalistów obok siebie w różnych dziedzinach, tak? To znaczy nie jesteś tylko detektywem, tylko robisz częściowo inne rzeczy, wspomagasz sobie i dlatego jest to bardzo istotne. I tutaj właśnie wracając do tego, jest właśnie to, że my się organizujemy, tak? Tak samo jak tutaj te konferencje teraz w Chorzowie, tak samo są spotkania gdzie indziej, gdzie my organizujemy takie spotkania, zapraszamy sobie wykładowców, specjalistów, którzy przedstawiają różne nowe możliwości i z tego rodzą się bardzo mocne kontakty i bardzo mocne współpracy, które z doświadczenia mogę powiedzieć działają lata już, tak? Bo tak już było kiedyś tak samo. No myślę, że możemy o tym głośno powiedzieć. Niedługo podobne spotkanie organizujesz właśnie w Berlinie. Tak, jestem organizatorem spotkania Ermittlertreffen w Berlinie i tak samo spotkania detektywów w Polsce. W Polsce odbyło się już 3 spotkania, w Berlinie to jest teraz 15. I bardzo mnie to cieszy, że tym razem jest tak, że z Polski będą mi towarzyszyć 13 chłopaków, znaczy koleżanek i kolegów. I bardzo jestem dumny z tego, że ta grupa polska, ta delegacja polska, jak mogę to tak nazwać, jest taka mocna i myślę, że jest bardzo fajnie, bo tam jest oczywiście dużo detektywów z niemieckiego języcznego okręgu, to znaczy Austria, Szwajcaria, tam Niemcy, ale z Holandii, mamy też gościa z Kosowo, Albania będzie i tak dalej, ale ja chcę pokazać właśnie tym kolegom tam w Niemczech, w Austrii, w Holandii, jacy zajebiście są polskie detektywi, tak? I bardzo mnie to cieszy, że właśnie z taką mocną grupą tam jedziemy, ale będziemy na miejscu. I myślę, że to będzie bardzo udane. Już teraz wiem, że jest bardzo dużo osób zameldowanych i teraz już wiem, że to będzie wspaniały weekend i też tutaj koleżanki i koledzy z Polski bardzo dużo wezmą ze sobą z powrotem do domu. Jakbyśmy mieli troszeczkę podsumować i trochę wyjrzeć w przyszłość, to jakie widzisz największe problemy, które branże według Ciebie spotkają i jakie największe szanse się pojawią? Największy problem jest taki, i ten problem jest wszędzie, tak? W Niemczech tak samo jak w Polsce, że dyrektywy nie mają dużej lobby. To znaczy to prawo, rząd i tak dalej. Wybacz mi, mój polski niekiedy mi tak nie wychodzi to, co chcę powiedzieć, ale w Niemczech jest tak samo. Ciekawe, co w Niemczech jest, powtarza się w Polsce zawsze 5 lat później. Tak samo w Niemczech były kiedyś 3-4 związki detektywów. Te dwa największe związki się teraz tak samo zjednoczyli. Wzięli też detektywów ochrony do tego, to znaczy ci, co obsługują sklepy. W Niemczech się to też nazywa detektyw, Kaufhausdetektiv. I powstała teraz większa grupa, tak? I tam lobby się teraz stworzy. I mamy taki sam problem właśnie w Polsce, że ta lobby jest za mała, żeby coś ugrać w tym wszystkim, tak? I to jest bardzo istotne, że tacy ludzie tutaj, że federacja, tak jak Andrzej Małowski, że oni bardzo od lat walczą o to, żeby ta lobby była coraz większa, ta grupa się stworzyła,
bo tylko tak możemy na tym wygrać. Tak? Ale trzeba się wtedy poznać, tak? I po to też Tak. służą te spotkania. I też międzynarodowo. No są międzynarodowe kooperacje, przepraszam. Właśnie mamy IKD, mamy WAD, te duże międzynarodowe, światowe organizacje, ale Polska zawsze była tak troszkę obok. Tak? I dlatego mnie to cieszy też, że przez ten Berlin sam chcę pokazać, że tutaj są też... Ale myślisz, że przez to, że to dzisiaj jest mankamentem, to za chwilę to może być tą silną stroną, tak? Tak, tak. I bardzo istotne jest właśnie, żeby te siły łączyć, żeby stworzyć dużą grupę, żeby mieć lobby, żeby dużo zmienić. Tak. A poza ewentualnym, znaczy nie ewentualnym, ale poza rozwojem technologicznym, to widzisz jakieś inne jeszcze szanse dla waszej branży w najbliższej przyszłości? Jak mogę być szczery, ja widzę to nawet troszkę w negatywnym kierunku, tak? Bo jak nie uda nam się to wszystko, taką mocną siłę stworzyć, to będzie bardzo dużo, jak to się po polsku mówi, ze strony rządu, ze strony prawa, będą nam coraz więcej odcinać, tak? I to jest w Niemczech, tak? I to przechodzi teraz na inne kraje. To jest spowodowane też z uwagi na Europejską Unię i tak dalej. I to jest bardzo istotny temat i ja sądzę, że to jest bardzo ważny temat, gdzie trzeba się złączyć i działać, żeby mogliśmy profesjonalnie dalej pracować. To jest bardzo istotne, tak? I też międzynarodowo. I tego w takim razie życzę. Dziękuję bardzo. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/na celowniku.